pierścionek, pierdolną bronek z wystawy. Za ten pierścionek posiedzi bronek do sprawy. Zwykły pierścionek, taki miedziany, dziecinny. Pierdolną bronek, bo myślał, że to jest inny. Cześć, witam Was, moi drodzy. Dzisiaj króciutko będę mówił, ale ten temat nie skończę na dzisiejszym dniu. Szerzej o tym powiem w niedzielę. Dzisiaj Wam wrzucę kilka fragmentów z nagrań. Z jakich nagrań za chwilę o tym powiem, ale może zacznę w ten sposób. Moi drodzy, wydawało się, że stworzenie partii bardziej zdeprawowanej, złodziejskiej, skorumpowanej niż PiS jest niemożliwe. A jednak Zbyszkowi Zero udało się pokonać tę pisowską barierę złodziejstwa. Przebił ją na odległość lat świetlnych. Jak wyszły na jaw taśmy, o których zaraz powiem, których Wam niewielką część dzisiaj przedstawię, jak zaczął sypać zaufany człowiek Ziobry, to jakimś dziwnym trafem Matecki, Jaki, Kaleta i reszta tej bandy Ziobry zamknęło jakoś dziwnie mordy w internecie. Jak nigdy, po prostu cisza, jakby tego nie było. Jeśli coś mówią, to mówią wymijająco, i oczywiście człowieka nie znają. Można powiedzieć, że pisowcy hurtowo dają gacie do prania po ujawnieniu nagrań. Nagrań, które jeszcze raz Wam tu mówię, za chwilę Wam puszczę takie wyrywki nagrań. A tych nagrań będzie, zapewniam Was, o wiele, wiele więcej. A o co tu chodzi? Główny świadek prokuratury w śledztwie do spraw Funduszu Sprawiedliwości, gdzie zdefraudowano prawie 300 milionów złotych, ten świadek, żartobliwie nazywają go panem Kleksem, ale coś w tym jest, bo dzięki niemu, przez niego wielu z Solidarnej Rosji ma teraz kleksy na gaciach. Tomasz Mars przez niemal 2 lata nagrywał całe te kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów ministra Zero i zgromadził, uwaga, ponad 50 godzin nagrań. I ja Wam tutaj z tych nagrań, oczywiście kilka fragmentów dzisiaj przedstawię. Z tego Funduszu Sprawiedliwości dla osób potrzebujących, czyli ofiar przestępstw, szło około 15 do 20%. Reszta szła właśnie na potrzeby towarzyszy partyjnych, że tak to nazwę. To jest po prostu szok. Na przykład taki Matecki wyłudzał pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro, wyręczając się Romanowskim, ustawili wynik konkursów. Matecki był szefem fundacji, która miała stworzyć propagandowy portal suwerennej Polski. Fundację zakładano pod fundusz za pozwoleniem oczywiście Ziobry. Tak się pisowcy strasznie cisnęli, że za PO byli sędziowie na telefon. Tu jak się okazuje, prokuratura jest na telefon, była na telefon u pisowców. Prokuratura ziobrowa była upolityczniona i nie wszczynała śledztw tam, gdzie powinna. Wycofywała akty oskarżenia i umarzała sprawy po partyjnej znajomości. To już jest wiadomo. Zresztą
są też nazwiska tych prokuratorów, ale żeby prokuratorzy instruowali przestępców, co i jak powiedzieć, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej, to się po prostu w głowie nie mieści. Ale tak działała właśnie Ziobrowa prokuratura. Tutaj też w tych nagraniach jedno z takich właśnie prokuratur, rad, zaleceń, jak zwał, tak zwał, też dzisiaj usłyszycie. Moi drodzy, nie przedłużam, tak powiedziałem w niedzielę więcej o tym, bo dzisiaj chcę wam wrzucić te nagrania, które udało mi się zdobyć. Ale podsumowując, pisowcy, czy tam ziobrzyści, pisowcy, ta cała wierchuszka, doszli do władzy dzięki taśmom, dopuścili dowody, że tak się wyrażę, z zatrutego drzewa, wprowadzili konfiskatę rozszerzoną, podnieśli kary za korupcję, no oczywiście zaostrzyli warunki w więzieniach, teraz na własnych skórach poznają skutki własnej polityki. No i czy jest ktoś tutaj za, ktoś przeciw? W Sucharze Dnia też niespodzianka. Świętojebliwy jeden z pisowców, nagranie jednego z pisowców, bo powiem wam, że nawet nie wiem, czy on jest z suwerennej Polski, czy z PiS-u, chociaż to jest jedno szambo. Posłuchajcie pana i jego małżonki. Też dość ciekawe nagranie. Także dzisiejszy materiał nagraniami przepełniony. Ja wam już dziękuję. Zapraszam na ciekawe słuchowisko, bo myślę, że będzie ciekawe. A w niedzielę, tak powiedziałem, szerzej ten temat omówię. Także dzięki i do zobaczenia już przy następnym materiale. Rozwiniemy to dalej. Trzymajcie się, cześć. Że chcę, żeby w piątek odpalić ten konkurs. O, to zostawiłeś wisienkę, widzę, na koniec. Teraz pytanie. Pospieszalski, Lisicki, Rydzyk i lewicowy feminizm. Da się to zrobić jedno. Da się. Co zróbmy? Co? Dobra. Działamy, to działamy. Rysław, Rydzyk, Lisicki, prawicowy feminizm I Pospieszalski. Pospieszalski. No na razie jest raz, dwa, trzy, cztery, ta piątka. No, piątka. No, Janusz nic nie przedstawił oczywiście. Wiesz, przychodzą różne ludzie też, nie? Mi zirytował kogoś ze wspólnoty polskiej, mówiliśmy o sprawie ścigania handlu ludźmi. Tutaj ściągnąłem kogoś z zespołu, a ten tak naprawdę chciał wyciągnąć z bańki na kupno jakiegoś budynku. Mówi, że na pewno ofiary handlu ludźmi tam będą musieli pojechać, bo słychać na granicy, że jest tam. Mówił to w taki sposób, że nigdy nie będą do czynienia. Teraz pytanie o kasę dla sieci. Robimy 100 000 dla wszystkich ośrodków. Właśnie jak to rozdysponować, tak się zastanawiam. Wiesz, szkoda trochę dawać kasę tym, którzy cwaniakują i nie robią roboty. Tak, tylko z drugiej strony, jak ktoś się dowie, że ktoś inny dostał, a oni mają już ze sobą połączenie, to od razu zaczną wykorzystywać jakiekolwiek, raczej realizować jakiekolwiek wyznaczniki, od których my uzależnimy zwiększenie wsparcia. Tylko właśnie na co to wsparcie nie miałoby pójść? Myślę, że na pomoc psychologiczną. Dobrze, powiedzmy, że na pomoc psychologiczną. Pomoc psychologiczną, natomiast oni oczywiście zawsze w ramach formularzy mają możliwość tego przenoszenia, więc to jeżeli była gdzieś taka konieczność, że naprawdę ktoś nie byłby w stanie wykorzystać tych środków, a byłby w stanie spożytkować na coś innego, co byłoby istotne, celowe i zasadne, najbardziej można byłoby to rozegrać. To co? To my przygotowujemy wszystko do zwiększenia. Dobra. Jeżeli gdzieś jeszcze po drodze dojdzie do wniosku, że komuś by się nie zależało tak szczególnie, to dam znać. Żeby w piątek odpalić ten konkurs.
O, to zostawiłeś wisienkę, widzę, na koniec. Teraz pytanie. Pospieszalski, Lisicki, Rydzyk i lewicowy feminizm. Da się to zrobić jednym. Da się. Co zróbmy? Co? Dobra. Działamy, to działamy. Resław, Rydzyk, Lisicki, prawicowy feminizm, I Pospieszalski. Pospieszalski. No na razie jest raz, dwa, trzy, cztery, ta piątka. No. Piątka. No, Janusz nic nie przedstawił oczywiście. Zresztą przychodzą różne ludzie też, nie? Mi zirytował gość ze Wspólnoty Polskiej. Mówimy w sprawie ścigania handlu ludźmi. Tutaj ściągnąłem kogoś z zespołu, a ten tak naprawdę chciał wyciągnąć z bańki na kupno jakiegoś budynku. Mówi, że no, ofiary handlu ludźmi tam będą się pojawiać, bo słychać na granicy, że jest handel ludźmi. No, mówił to w taki sposób, że nigdy nie mam do czynienia. Jeżeli chodzi o nich po tym piśmie, proponuję teraz tak, dać im wyczyścić się z tych pism poza projektami. Projekty jeszcze poczekajmy 3 dni do końca tygodnia. Natomiast w tym piśmie, w którym tak naprawdę dawalibyśmy na audycje, które zostały zrealizowane, plus potwierdzenie wysłania zapytań do wszystkich podmiotów w ramach analizy rynku, no i te koncepcje. Także to wszystko byłoby w ramach tego pisma. Ale coś z tego pisma muszę im już dać, bo mam wrażenie, że oni już zegartyka. Co mógł zrobić? No jest odpowiedzialność karna od roku do 3 lat za utrudnianie kontroli. Widać, że Dama się przygotowuje atak. No i Morawiecki tak samo. Nie? Więc znowu będzie nawalanka taka, jak była w zeszłym roku. Kiedy na ten urlop pójść? Co? Kiedy na ten urlop pójść, żeby nie przewalić, nie przegapić tego strzału. A z drugiej strony wszystko to wskazuje, że trzecia pozycja się szykuje. To jest tylko pytanie, w jakim składzie. No właśnie. się zastanawiam, wiesz, bo może potrzebujemy list trafikowego do tego konkursu. A jaki? No właśnie może coś po prostu, do czego nic się nie przyczepi i uzasadni to cały ten konkurs i będziemy mieć jakiś taki punkt, taki główny punkt narracyjny. Nie wiem, jakaś, może to nie jest najlepsza organizacja, ale La Strada albo coś takiego, to tak wprost po prostu wpływa na los uchodźców, jakichś kobiet z Ukrainy, coś takiego. Prawicowy feminizm nie łączy się z tym tak wprost. Bo wtedy mielibyśmy taki mocny punkt zaczepienia, tak? Krytykujecie ten konkurs, krytykujecie te podmioty, a krytykujecie też to? To czy mielibyśmy jeden akapit do zaczepienia się? No dobra, ale to co by tutaj jakby dotrzeć, nie? Nie wiem, może ktoś od Tomczyskiej albo od Matysek ma jakiś kontakt z takimi ludźmi właśnie, no bo ja nie mówię, że ten handel ludźmi jest problemem, no bo nie występuje na razie, ale może właśnie jest ktoś tam sensowny, kto by coś zrobił sensownego. Pogadam dzisiaj z Agnieszką, wiesz? Okay. Dobra, my szyjemy dokumentację. Zastanawiam się, czy nie przydałoby się mieć w portfolio jakąś taką fajną, profesjonalną organizację, nie? A nie jakoś po prostu tak mnie zirytowało chodzić przy tym gościu. Nic mnie tak nie wkurza, jak wiesz, ktoś, kto przychodzi ci i wiesz, opowiada takie głupoty. I Po daj. prostu słyszysz w jego sposobie mówienia, że wiesz, nawet przez papierek nie lizasz, tak powiem. Dziwił, że po prostu tak bezczelnie. Myślę, że z jakimś idiotą rozmawia. Daj. Jak odpalić ten konkurs? O, to zostawiłeś wisienkę, widzę, na koniec. Teraz pytanie. Pospieszalski, Lisicki, Rydzyk i lewicowy feminizm. Da się to zrobić jednym. Da się. Co zróbmy? Co? Dobra. Działamy. Resław, Rydzyk, Lisicki, prawicowy feminizm, I Pospieszalski. Pospieszalski. No na razie jest raz, dwa, trzy, cztery, ta piątka. No, Janusz nic nie przedstawił oczywiście.
zająć 3 minuty teraz, jeżeli możesz. Mogę, bardzo proszę. Mianowicie do prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście wpłynęło zawiadomienie Witolda Zębaczyńskiego o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości przez to, że nie odpowiedział na zapytanie poselskie. Kojarzę tą sprawę, kojarzę to postępowanie. Kojarzysz, tak? I ja widziałem, że... To jest bardzo ogólnym zarysie, ale kojarzę. Tak. Wiesz co, bo ja mam case na przykład dotyczący Morawieckiego i Szłapki, to z 21 roku. Ten, gdzie Kostka Janusz uchyliła decyzję. Dokładnie. No wiesz co, my na pewno odmówimy, no bo ja tutaj nie widzę podstaw, żeby wszczynać postępowanie. To jest totalny becek, czyli po prostu brak cech przestępstwa, prawda? I to będzie na 100% odmówiono od nas. Ale sąd śródmiejski orzeka jako rzeka, prawda? Ja tutaj banuję już od dłuższego czasu. No a Kostka Janusz to już w ogóle, że tak powiem. Nie siadaj już, nie siadaj, proszę cię w brudnych spodniach, siadaj. Idź. No ale Grzesiek, no brudny jesteś, idź już spać. Nie jestem brudny. Nie jestem. Wypiłem, nie jestem. Gdzie mam Wypiłeś spać? się. No tam gdzie śpisz zawsze. Nie budź mnie, dobra? Poważnie mówisz? Grzesiek, nie budź mnie. Ja mam spać tam? Przecież tam śpisz od jakiegoś czasu. Jakiego? Weź się idź umyj, bo brzydko pachniesz. Tania, wypiłem, ale mózg mi chodzi. Ale brzydko pachniesz. Możesz już pójść się umyć? Grasz ze mną, tak? Oj, moja droga, przegrzałaś. Dobrze. Pójdę tam. To jest miejsce spania twoje z kotem. Przegrzałaś. Nie ma wspólnego domu. Mam w dupie i naprawdę, wierz mi, nie będzie wspólnego ślubu. Nie ma. Jesteś prymityw. Prymityw. Nie prymityw. Kurwa, ty mnie w moim łóżku nie przyjmiesz? Kota wolisz? Kurwa, tu ja Tania, wypiłem, ale mózg chodzi. Koniec z nami. Koniec! Nie będzie ślubu, nie będzie kurwa niczego i nie szukaj domu wspólnego. Ja sobie znajdę. Nie dla ciebie, dla mnie. Wejdź se kurwa talerze i twoje gówna twoje. I nagrywaj mnie. Mam to w dupie. I zadzwonię do że nie ma nas. Powiem ci, to co zrobiłaś, to jest kurestwo. Wypiłem, ale jesteś kurwa hańbą. Hańbą kobiecą. Śpij i kurwa się gzi. To jest kurwa łóżko moje. Wiesz co? Ja cię kurwa utrzymuję. Nie dajesz 10 groszy. Jesteś pasożytem. Pasożyt jesteś. Jak ty możesz żyć jako pasożyt? Mam cię w d***ie, wyjeżdżam i kurwa gnij tutaj. I nie chcę domu. Ja chcę go, bo ja uruchomiłem swoje kontakty. Będę miał swój dom bez kurwa ciebie. Weź te twoje talerze i te kurwa. Ciekawe, co zrobisz. Jesteś kurwa uzależniona ode mnie. I ty jesteś taką k***tą? Powiem ci, ja p***dolę. Nie ma. Jesteś kurwa prymityw. Prymityw i tyle. Prymityw. Kurwa masz. Co dałaś twoje dziecko? Twoja dziecko ma problemy. Pomagasz jej? Nie. Twój kurwa pomaga ci? Nie. Gdzie masz sukces w twoim życiu? Sukcesem byłem ja. Wyczerwieję. Ale k***a list będzie
ostatnim naszym aktem. Żyj tu. Wynająłem do końca roku, ale nowe miejsce nie dla ciebie. Jesteś k***a po prostu wredną s***ą. Przepraszam, ale jesteś s***ą p***oną. I tyle. Wypiłem i nie chcę z tobą jutro. Wyp***aj. Śpij, ja wyjeżdżam. Koniec. Jesteś złym człowiekiem. W tobie jest tyle zła. G***a w tobie jest.